Cześć, tu Kamil. Zapraszam Was na kolejną lekcję, którą możecie przeprowadzić z Waszymi uczniami. Zajmiemy się dzisiaj porównywaniem liczb oraz pokażemy, jak w ciekawy sposób możecie wprowadzić znaki nierówności, które bardzo często są mylone nawet przez dorosłych. Do zajęć potrzebne nam będą tablica magnetyczna, klocki Nemi oraz kartoniki magnetyczne z liczbami. Dzieci dzielimy na mniejsze grupy. Każda z nich wyposażona jest w swoją tablicę. Zacznijmy od ułożenia na tablicy kilku przykładów nierówności. Zapytajmy dzieci, czy mają jakieś pomysły, co oznacza ten dziwny znak wstawiony między liczbami. Możemy porównać znak nierówności do otwartej paszczy, która chce pożreć większą liczbę. Pozwólmy dzieciom puścić wodzę fantazji i narysujmy kilka potworów, które będą pożerały liczby. Bardzo ważnym aspektem tej lekcji jest poprawne odczytywanie znaków nierówności. Każdy z zapisanych przykładów odczytajmy wraz z uczniami. 6 jest większe niż 3. 2 jest większe niż 0. 7 jest mniejsze niż 9. 8 jest większe niż 1. Analogiczne ćwiczenie wykonajmy na klockach Nemi. Tym razem dzieci będą miały za zadanie wstawić odpowiedni znak między klockami oraz poprawnie odczytać swoje przykłady. 5 jest większe od 2. 3 jest mniejsze niż 4. 8 jest mniejsze niż 10. Nierówności są oczywistym zaprzeczeniem równości. Jednak każdą parę liczb możemy wyrównać poprzez dodanie lub odjęcie określonej wartości od jednej z nich. Wykonajmy kilka przykładów, gdzie uczniowie będą musieli wykonać takie działania, aby móc wstawić między liczbami znak równości. Zwróćmy uwagę na to, że symbol równa się nie oznacza jedynie wyniku działania, ale możemy odczytywać go również jako lewa strona równania równa się prawej. Aby móc wstawić pomiędzy liczbami znak równa się, do dwójki muszę dołożyć 3. Do trójki 1. Do ósemki 2. Ostatnie dwa ćwiczenia w formie zabawy będą sprawdzały zdobyte dzisiaj umiejętności. Poprośmy, aby uczniowie przygotowali w grupach na swoich tablicach pary liczb. Następnie, po zamianie tablicami, będą musiały je porównać, wstawiając między klockami odpowiednie symbole oraz podpisać przykłady markerem. 9 jest większe od 5. Na koniec pokażmy, że porównywać możemy ze sobą nieskończoną ilość elementów. Rozdajmy między grupy losowe karty. Zadaniem dzieci będzie ułożenie ich w odpowiedniej kolejności, zwracając uwagę na poprawne wstawienie znaków nierówności między nimi. 1 jest mniejsze od 3. 3 jest mniejsze od 6. 6 jest mniejsze od 7. 7 jest mniejsze niż 8. Dzisiejsze ćwiczenia miały na celu pokazanie uczniom relacji między równością a nierównością. Skupiliśmy się na poprawnym zapisie, a przede wszystkim odczytywaniu symboli nierówności. Mam nadzieję, że i ta lekcja przypadnie Wam i przede wszystkim Waszym uczniom do gustu. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach.